Śmieję się. Did you miss me? To jest druga część omówienia Iceberga o dziwnych filmikach YouTube'a stworzonego przez użytkownika Reddita Beanburger9. By obejrzeć pierwszą część, zajrzyjcie do opisu bądź też adnotacji. Wiem, że ten filmik jest nieco późno i że jest dosyć krótki. Nie zawierając żadnych bonusowych tematów ode mnie, bo i tak długo mi zajął przestrzenniki poza moją kontrolą, ale planuję stworzyć kolejny materiał z dodatkowymi enter, zarówno dla wyższych, jak i niższych warstw. Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Alan Tutorial to projekt stworzony przez Alana Reznika. Kanał został stworzony 17 czerwca 2011 roku z pierwszym filmikiem wrzuconym 6 dni później. Większość materiałów użytkownika to, jak nazwa sugeruje, poradniki. Większość z nich mają nas uczyć nieco dziwnych albo nieprzydatnych rzeczy, np. jak napełnić mały pojemnik ziemią, jak znieść puszkę doktora Peppera z pomocą kawałka drewna, albo jak podnieść niebieskie krzesło z ziemi. Nie tylko jednak filmiki kanału są nietuzinkowe, to jeszcze sam twórca jest dosyć interesującą postacią. Alan zawsze mówi niepewnym głosem, który z czasem staje się coraz bardziej przestraszony. Cała seria zdaje się być dokumentacją upadku jego zdrowia psychicznego. A blue chair that fell down and if you have a blue chair that fell down and you want to pick it up um um if you have Alan początkowo nagrywa w swoim mieszkaniu, następnie na zewnątrz, aż w końcu zdaje się być zamknięty w jakimś białym pokoju, w którym dostaje pieniądze za swoje tutoriale. Jego umysł tu zdaje się być w najgorszym stanie, a on próbuje uciec, co w końcu mu się udaje w ostatnim materiale kanału, gdzie widać też jak brudne i zaśmiecone stało się jego więzienie. Seria jest interpretowana jako ostrzeżenie dla ludzi tworzących na YouTubie. Początkowo Alan robi poradniki, po prostu chce je tworzyć, bo chce, by ludzie je oglądali. Jednak gdy dostaje pieniądze, to one stają się jego główną motywacją i tworzy swoje materiały nieco niechlujnie i od niechcenia. Kończy uwięziony w tym białym pokoju, gdzie musi robić filmiki, które go nie obchodzą, dla pieniędzy, których nie chce, podobno jak wiele ludzi na tym serwisie. Possibly in Michigan, czyli prawdopodobnie w Michigan, to film krótkometrażowy z 1983 roku, nagrany na taśmę VHS, wyreżyserowany i napisany przez Cecilię Condit, będący połączeniem horroru i musicalu. Filmik został wrzucony przez nią na YouTube na swój własny kanał 21 lipca 2018 roku. Fabuła skupia się na dwóch kobietach, Sharon i Janet, odwiedzających galerię handlową w celu zakupienia perfum. Są one jednak śledzone przez człowieka w masce o imieniu Arthur. Gdy się o tym orientują, uciekają jak najszybciej do domu, ten jednak podąża za nimi, ostatecznie włamując się do domu Sharon. Oferuje jej dwie opcje: szybką albo wolną śmierć. To eat you with, my dear. You have two choices. One, I will eat you now. Or two, I will cut your arms and legs off, one by one, and eat them. Jednak na czas zjawia się Janet i zabija Artura za pomocą pistoletu. Obie kobiety następnie gotują zwłoki mężczyzny i spożywają je nago, a kości wrzucają do reklamówki, którą zabiera śmieciarka, po czym film się kończy. Najsławniejszą piosenką z wideo jest Perfume, którą śpiewa Janet z Sharon podczas zakupu perfum. Oh, oh, oh. Here it is. There's my favorite perfume we've been looking for everywhere. Why don't you buy one for me too, and I'll meet you at the door.
Cecilia ma również wiele innych filmów krótkometrażowych w podobnym stylu na swoim kanale, które polecam. Pickle Surprise, czyli Niespodzianka ogórkowa, to film krótkometrażowy z 1989 roku, wyreżyserowany przez Toma Rupnica. Ma być on spoofem, czyli swojego rodzaju parodią programów kulinarnych. Jest bardzo psychodeliczny i zawiera grupę drag queen z tytułowym ogórkiem, który wygląda tak. Pickle surprise! Pickle surprise! Take an English man. Filmik był oryginalnie wrzucony na YouTube'a 8 czerwca 2008 roku przez użytkownika Zombie Mouse i obecnie nosi tytuł SCP-8161J z opisem stylizowanym na tekst o SCP. Meat Sleep, czyli Sen Mięsa, to kanał stworzony 9 kwietnia 2016 roku z pierwszym materiałem wrzuconym 28 kwietnia tego samego roku. Jest to ARG. Zawiera on 19 niezrozumiałych filmików o specyficznym stylu montażu, które zdają się być pełne szyfrów z bardzo zniekształconymi nagraniami audio. ARG miał również inny kanał o tytule Meat, który obecnie nie zawiera żadnych filmików. Najpopularniejsza teoria twierdzi, że seria jest o seryjnym mordercy i zarazem kanibalu, który może być również stalkerem. Te tematy są motywami wielu filmików twórcy. Zrozumienie serii bardzo utrudnia fakt, że twórca często usuwa filmiki po wrzuceniu ich. Look at the Clown, a Child Therapy Program, czyli Spójrz na Klauna, program dziecięcej terapii, to filmik wrzucony 8 marca 2015 roku na kanał Ronald Yoder American Classics. Według opisu wideo powstało w celu wyeliminowania strachu syna twórcy przed klaunami, a w samym filmie jest powiedziane, że będzie on musiał go oglądać 4 razy dziennie. The following is an experimental video therapy program for my son Ronald Yoder Jr. He is afraid of clowns. He will watch my program 4 times daily until he is no longer afraid of clowns. Materiał rzekomo używa techniki stworzonej przez renomowaną dziecięcą panią psycholog Shirley Beverly French. Jedyne wspomnienia tej postaci na całym internecie znajdują się w filmikach kanału. Terapia zawarta w materiale składa się z serii zdjęć klaunów z muzyką cyrkową w tle, ciągle powtarzającym się tekstem "Patrz na klauna", wypowiadanym przez syntezator mowy. The clown. Look at the clown. Look at the clown. Na jednym ze zdjęć pojawia się również dopisek, że dziecko pozujące z klaunem zaginęło. Na końcu widzimy podziękowanie i instrukcję, aby dać dziecku jego ulubiony smakołyk, to oczywiście tylko jeśli nie płakało. W ostatnich sekundach filmiku widzimy zdjęcie Johna Wayne'a Gacy'ego, seryjnego mordercy i przestępcy seksualnego, który w latach 70. zabijał młodych mężczyzn i chłopców. Był nazywany zabójczym klaunem przez fakt, że publicznie występował jako klaun dla dzieci. Shay St. John to imię głównej bohaterki serii filmików oryginalnie stworzony przez Erika Courniera, tworzonych w okolicach lat 2006-2008. Eric zmarł w 2010 roku, a oryginalny kanał z jego twórczością zniknął. Na szczęście filmiki z Shay zostały wrzucone na kanał archiwalny. Shay zdaje się być połączeniem kukiełki z manekinem, która w połączeniu z jej dziwnym makijażem i wysokim głosem tworzy niepokojący efekt. You are Matthew. Let's bring that party and fix it higher. Hold on. I know my parents were worried about. Rzekomo jej wygląd jest wynikiem wypadku, jakiego doznała, z udziałem pociągu oraz jej operacji przeprowadzonej na samej sobie po zdarzeniu. Najpopularniejszy filmik zawierający ją to Handthing, gdzie Shay odwiedza jej również nietuzinkowo wyglądająca koleżanka i pyta się, czy ta dalej robi to coś ze swoimi rękoma, po czym Shay prezentuje nam, czym jest to coś i zaczyna zdarzać swoje ręce ze sobą. Po chwili jej przyjaciółka do niej dołącza. W tle słychać zniekształcone, niepokojące audio. Jordan told me you had been doing it on a sleeping bag earlier.
Robert Helpman to kanał stworzony 12 lipca 2015 roku z pierwszym filmikiem wrzuconym tego samego dnia. Wszystkie filmiki kanału skupiają się na Daisy, czarnym worku skręconym taśmą, sprawiającym wrażenie, jakby w środku znajdowały się zwłoki. Większość z nich zawiera Daisy w statycznej pozycji, choć w niektórych pojawia się również ktoś inny, ubrany w maskę, prawdopodobnie morderca dziewczyny. Każdy materiał jest czarno-biały. Dźwięki w tle to zazwyczaj odwrócone audio bądź też szum. Bardzo często pojawiają się też zakodowane wiadomości, zazwyczaj tylko na kilka klatek. Ostatni filmik na kanale nazywa się Daisy Leaves, czyli Daisy odchodzi, gdzie widzimy Daisy przy drzwiami, która po cięciu znika, sugerując jej wyjście. Plastic Man to filmik wrzucony przez omówiony w pierwszej części Iceberga kanał Trades for a Beast 17 czerwca 2012 roku. Filmik to animacja przedstawiająca bestię leżącą pośrodku lasu w nocy, która w płaczliwym tonie wypowiada słowa: plastikowi mężczyźni, kobiety i dzieci chcą mnie łaskotać w dziczy. Patrzą, jak dotykam mój wystawiony kręgosłup, wstydzą się mojego ciała. Gdy powtarza te słowa, pojawiają się wspomniani plastikowi ludzie, ukazani jako zdeformowane potwory. Materiał jest metaforą wykorzystywania seksualnego. Bestia jest ofiarą plastikowych ludzi, osób fałszywych w swoich intencjach. Wymienienie mężczyzn, kobiet i dzieci podkreśla, że sprawcą mogą być dorośli, niezależnie od płci, ale też ludzie młodsi, rodzeństwo i rówieśnicy. Łaskotanie to samo napastowanie seksualne, a wystawiony kręgosłup to ból i słabość emocjonalna spowodowana nadużyciami wobec ofiar, podkreślona przez słowa „wstydzę się mojego ciała”. Pętla animacji pokazuje bezsilność ofiary znęcania się. Sytuacja się powtarza, a ona nic nie może zrobić. Pucci and Pansy to kanał stworzony 4 listopada 2009 roku, czyniąc go jedną ze starszych pozycji na tej liście. Niedawno część odcinków serii dostała remaster w HD. Seria opowiada o parze psów, Pucci i Pansy, która według snu, który miała, postanawia odnaleźć i uratować kota, który został porwany przez złą wiedźmę, która chce go użyć, by zdobyć koronę północy. Seria jednak zmienia się szybko z przyjaznej dzieciom animacji zrobionej w MS Paincie do dosyć typowych jumpscare'ów, dziwnych materiałów i drugiemu dnu dla przygód pary. Poco Poco Shopping to filmik wrzucony na kanał Nana 825763 dnia 19 października 2014 roku. Ten sam autor stworzył username 666 wspomniane w pierwszej części Iceberga. Materiał jest parodią programów telewizyjnych mających na celu sprzedawać różne, często niskiej jakości produkty w stylu telemarket. Wideo jest stworzone techniką animacji poklatkowej. Na początku lalki oferują trochę dziwne rzeczy na sprzedaż, np. zatruty smoczek dla dziecka, ale gdy ich scenografia zaczyna się rozpadać, to ich produkty również zaczynają się zmieniać. Więc dzwoniąc pod numer 666 możemy kupić np. narządy wewnętrzne albo świeże mięso nieznanego pochodzenia. Wszystko w bardzo krwistej estetyce. The Maker, czyli twórca, to krótkometrażowy film animowany poklatkowo, wypuszczony 23 czerwca 2011 roku, wyreżyserowany przez Christophera Kezelosa. Głównym bohaterem materiału jest modnie ubrany królik o pomarańczowych oczach i dużych zębach. Stoi z książką pośród masywnego pokoju wypełnionego narzędziami i papierami. Nagle gigantyczna klepsyda znajdująca się w pomieszczeniu obraca się i piasek w środku zaczyna się przysypywać. Bohater pośpiesznie zaczyna tworzyć coś, co z czasem dowiadujemy się, że jest podobnym do niego królikiem.
Następnie nasz bohater pokazuje kukle alfabet, gra jej muzykę, zdając się do czego się przygotowywać. W końcu ona ożywa, przytula swojego stwórcę, który wraz z końcem czasu znika. Nowy królik stoi z książką tak jak nasz bohater na początku, a Glepsyda znów się przywraca, sugerując, że to ciągle powtarzający się cykl. Film jest określony bardzo dobrą muzyką i jest pięknie zanimowany, więc polecam go obejrzeć samemu. Camera Heads, czyli kamerogłowi, to jedna z najstarszych creepypast pochodząca z 4chana. W oryginalnym poście OP miał znaleźć plecak, książki, notatki, rozwaloną kamerę i list o tytule Zabiłem kamerogłowego. List opowiada o człowieku, który dowiaduje się o istnieniu tytułowych stworzeń i wpada w szaleństwo. Pasta przez długi czas była uznawana za zaginioną. Camera Head to filmik rzucony na YouTube 8 sierpnia 2009 roku na kanał Kotjakow. Większość 9 minut filmiku to szumy telewizyjne, jednak jest kilka odstających momentów. Jeden to nagła zmiana do rzeczywistego nagrania przedstawiającego kamerzystę goniącego dwóch mężczyzn w lesie, a drugi to pod koniec postać pojawiająca się wśród szumu. Są też dwa inne momenty, gdzie widać skrawki. Materiał jest jednym z dowodów na istnienie pasty. Angel, czyli Anioł, to filmik wrzucony 4 lipca 2017 roku na kanał GG. W materiale występuje maskotka Rafata Kplacza, pochodząca z czechosłowackiego serialu dla dzieci pod tytułem Sliniecko, emitowanego w latach 80. i 90. Wideo jest zmontowanymi klipami postaci z niepokojącymi dźwiękami w tle, takimi jak syreny alarmowe, tykanie zegara i zmodulowanymi, niezrozumiałymi odgłosami. Na początku słyszymy słowa Do not be afraid, czyli nie bójcie się. Fraza kojarzona z aniołami i ich objawieniami dla ludzi w Biblii. Grave Robbing for Morons, czyli okradanie grobów dla debili, to segment pochodzący z kompilacji pod tytułem Ensuring Your Place in Hell, czyli zapewnianie swojego miejsca w piekle, wydanej w latach 90. Najpopularniejszy upload pochodzi z kanału Simon Predry z dnia 9 sierpnia 2014 roku. Film przedstawia młodego mężczyznę opowiadającym jak zabrać się za tytułową czynność. Opowiada o technikach używanych przy kradzieży kości, wartości poszczególnych z nich i przekazuje wiele innych informacji na ten temat. Coffin itself, it's very, it's hard to find, okay, and it's very, so you could lose it real fast, all right? So when you find it, okay, the jaw is usually like that, I'm around this shape, okay? It's like that, okay. So when the body decomposes, it's like long like that. Mimo kontrowersyjnego tematu materiału i tego, że korzysta z prawdopodobnie ludzkich kości, to w żaden sposób nie stara się ukryć swojej twarzy. Po dziś dzień nie znaleziono osoby z nagrania. Smile Guide, czyli poradnik uśmiechu, to seria pochodząca z polskiego kanału Kraina Grzybów TV, który powstał 23 grudnia 2013 roku z pierwszym filmikiem o nazwie Poradnik Uśmiechu 1, jak skutecznie jabłko, wrzuconym tego samego dnia. Główna seria kanału to Poradnik Uśmiechu, licząca 5 części, bez odcinka o numerze 3, ponieważ ten został stracony w wyniku awarii dysku SSD. Filmiki mają być różnego rodzaju tutorialami dla tematów takich jak skutecznie jabłko, jak zrobić z papieru, albo jak swoje dziecko. Stylizowane są na filmy z kaset VHS. Seria jest prowadzona przez Agatkę, czyli kobietę z plastikowymi wkładkami na oczach, oraz wiewiórkę o imieniu Małgosia. Zawartość materiałów jest bezsensowna, ze zniekształconymi dźwiękami i obrazami, pogłębiającymi dziwną naturę filmików.
Wideo są wypełnione nawiązaniami do krainy grzybów, zdające się być czymś o wiele bardziej mrocznym niż pierwsze spojrzenie mogłoby sugerować. Nowe filmiki wciąż pojawiają się co jakiś czas, choć nie są bezpośrednią kontynuacją serii. W dodatku niedawno pojawiły się pluszaki i inny merch oparty na kanale. Limbo The Organized Mind, czyli Limbo Zorganizowany Umysł, to film krótkometrażowy wypuszczony w 1966 roku, wyreżyserowany przez Jima Hensona, twórcę Muppetów. Najpopularniejszy upload materiału ma ponad 100 000 wyświetleń i pochodzi z 7 kwietnia 2019 roku z kanału Jim Henson History Channel. Film to połączenie animacji i różnych złączonych nagrań, grających za postacią Limbo, czyli stylizowanej, białej pary oczu i ust o spokojnym głosie. Wideo jest eksploracją jego umysłu. Na początku pokazuje nam swoją rodzinę, wspominając, że ostatnie jego stosunki z jego wujkiem się pogorszyły. Następnie pokazuje nam swoje dobre myśli, z których staje się bardzo dumny. Od razu po tym pokazuje też swoje złe myśli. Mówi, że z nich akurat nie jest dumny. Kategoryzuje je według kilku z 7 grzechów głównych. Potem Limbo chce nam pokazać swoje wspomnienia, lecz by tam się dostać, musimy przejść obok jego strachów. Nasz narrator jest bardzo przerażony przychodząc tamtędy. Nareszcie dochodzimy do wspomnień Limbo, jednak po chwili opowieści zdaje się on tracić kontrolę nad tym, o czym mówi, a nagrania wtedy zaczynają się zmieniać coraz bardziej gwałtownie. Wracamy znowu do początkowej grafiki, a gdy Limbo wciąż powtarza, że nie ma kontroli nad tym, co się dzieje, to film się kończy. Audio w tle składa się głównie z głośnych, wysokotonowych pisków i dźwięków brzmiących jak zderzone garnki i kapanie wody. Limbo pojawia się też kilkukrotnie w ulicy Sezamkowej. PHR 2/771 Educational Video to filmik wrzucony na kanał Aspicio Pifeor Omniam 28 maja 2014 roku. Materiał jest częścią ARG składającego się z kanału i strony internetowej zalinkowanej w opisie omawianego wideo. Wideo, tak jak tytuł sugeruje, ma być swego rodzaju filmikiem edukacyjnym, zdającym się być wycelowanym w nowych mieszkańców nieznanego nam budynku. Pierwsza lekcja to orientacja po pokojach. Pokój numer 1 zajmuje twórca owego materiału edukacyjnego. Numer 2 jest zamieszkiwany przez dwójkę ludzi z martwym zwierzakiem. Trójka jest wolna, przez to, że nikt nie chce tam żyć, ponieważ znajduje się tam ściana zrobiona ze skóry Andiego.
Następny jest tak zwany miękki pokój, który działa na prostej zasadzie. Jeśli ktoś tam wejdzie, to nikt inny nie może wejść, dopóki pierwsza osoba nie wyjdzie. Jim wszedł tam 2 tygodnie przed stworzeniem materiału i potąd nie wrócił. Następnie dostajemy ostrzeżenie, że niektóre obiekty w posiadłości mogą nas zabić, jeśli na nie spojrzymy. Pokazana jest nam ich lista. Dowiadujemy się również, że większość książek w tym budynku zawiera tylko jedno słowo i powinniśmy unikać tych, które mają ich więcej. Otrzymujemy również radę, by nie patrzeć w górę. W końcu przechodzimy do pokoju samobójstwa, do którego rzekomo nigdy nikt nie wchodzi. Wciąż jest pod pracami budowniczymi, które nigdy nie będą skończone. Te wiadomości są podkreślane przez obrazy w tle, pokazujące strugi krwi na różnych miejscach w domu. Na końcu widzimy tekst mówiący: wszystko przecieka, i chwilę potem filmik się kończy. Materiał jest zmontowany pod bit autorskiej piosenki składającej się z głośnego bębna i dziwnych dźwięków, która wraz ze zdjęciami i grafikami użytymi w wideo tworzy bardzo niecodzienny i nieprzyjemny klimat. Filmik był inspiracją dla serii Happy Meat Farms. Filmy Mondo to podgatunek filmów dokumentalnych, mających najczęściej charakter eksploatacyjny. Skupiają się na szokujących tematach i treściach, często pokazując takie rzeczy jak nagość, śmierć i brutalność wobec ludzi i zwierząt. Większość z nich pod lupę brała kraje i kultury egzotyczne. Filmy Mondo pojawiły się w latach 60., 70. i pochodziły głównie z Włoszech. Za najważniejsze produkcje z tego gatunku uznaje się Pieski Świat z 1962 roku oraz Afryka Adios z 1966 roku. Temat ten pojawia się na icebergu przez to, że sporo tych filmów zostało wrzuconych na YouTube'a i mimo, że zawierają drastyczne treści, które są zazwyczaj banowane, to przez fakt, że są uznawane za sztukę, to pozostają dostępne publicznie. Nie polecam ich oglądać przez właśnie wcześniej wspomnianą drastyczną treść, ale również przez to, że nie ukazują one w pełni rzeczywistości, często manipulując ją dla sensacji. Plasma Mastodon to kanał stworzony 18 sierpnia 2012 roku, obecnie licząc ponad 2,5 tysiąca uploadów i ponad 400 tysięcy subskrypcji. Produkował on głównie przytulny i pocieszny content, tworząc covery piosenek, z których stał się popularny, ale też różne inne dosyć losowe filmiki, w których często po prostu mówił coś do kamery. Plasma Dude 47. My old account was hacked and removed. My second account was hacked and can't be accessed. It was Plasma Dawn 1947, so if you're subscribed to that channel, I would... Jego wzrost do popularności przypadł na rok 2020. Jego kanał był opisywany przez wielu jako idealny do oglądania, by skontrolować stres i strach spowodowany przez ówczesną pandemię wirusa COVID-19. Dnia 11 grudnia 2020 roku Nick Crowley wrzucił filmik pod tytułem YouTube's Hidden Predator, w którym pokazał mężczyznę wyglądającego identycznie do Dona o imieniu Donzel Edward Owens, który w 2019 roku został aresztowany za złapanie za genitalia nieletniego chłopca.
10 dni po publikacji filmiku Nicka, Donzel zmarł. Monkey Hate odnosi się do pewnego trendu obecnego wśród komentarzy filmików o małpach. Często pojawiają się tam wpisy nazywając te zwierzęta brudnymi, okropnymi i ogólnie porównującymi je do potworów. Część z nich też wyraża chęć skrzywdzenia ich i życzy im wszystkiego najgorszego. Większość osób, która pisze takie komentarze, pochodzi z krajów azjatyckich, w których małpy są uznawane za szkodniki. Dodatkowo, gdy wyszukamy to hasło, to zostaną nam pokazane playlisty z materiałami przedstawiającymi śmierci i cierpienie tych zwierząt. Mr. Sleepy People, czyli Pan Śpiący Ludzie, to obecnie usunięty kanał z pierwszym filmikiem pod tytułem Bree Eyecheck, rzuconym 26 grudnia 2011 roku. Materiał przedstawia śpiącą parę w czymś, co wygląda na piwnicę. Kamerzysta podchodzi do śpiącej dziewczyny, uchyla jej zamknięte oko i zaczyna mu się przyglądać, w pewnym momencie nawet go dotykając i po chwili odchodzi, kończąc filmik. Żadna z osób się nie obudziła podczas całego zajścia. Kanał był wypełniony tego typu filmikami, w których kamerzysta podchodzi do śpiących, nieprzytomnych, często też pijanych kobiet i otwiera im ich zamknięte oczy. Zazwyczaj zatrzymywał się tylko na patrzeniu, czasem jednak nawet dotykał je, a pewnego razu nawet podlizał gałkę oczną osobie w nagraniu. Użytkownik miał wrzucone ponad 30 filmików przed banem, z których jeden miał przedstawiać jego młodszą nieletnią siostrę. Osoby, które były pokazywane w tych filmikach, nie zdawały się w żaden jawny sposób udzielać zgody na takie działania wobec nich, a fakt, że większość z nich spała lub była pijana, prowadzi do konkluzji, że autor filmiku dopuszczał się naruszenia ich nietykalności cielesnej, z czego one nie zdawały sobie sprawy. Te materiały zapewne miały być częścią jakiegoś bliżej nieokreślonego fetyszu, zapewne skupiającego się na nieprzytomności obiektów pożądania nagrywającego. W komentarzach można było znaleźć dużą liczbę osób pochwalających i podkreślających swoje podniecenie twórczością autora. Wyświetlenia na tych filmikach sięgały od kilku do nawet ponad 100 000 wyświetleń. Nick Crowley stworzył 2 materiały na ten temat, które polecam obejrzeć, by się zapoznać bliżej z tematem. Wkrótce po ich publikacji Mr. Sleepy został zbanowany. Podczas szukania informacji do tego filmiku znalazłem playlistę pod tytułem Check Eyes, czyli sprawdzanie oczu, która zawiera kompilację materiałów z różnych kanałów z podobną treścią do opisywanego przed chwilą Mr. Sleepy People. Playlista jest stworzona przez kanał 1260 Oli i zawiera też inne kompilacje nagrań śpiących ludzi z innymi osobami nagrywającymi ich lub też robiącymi coś z nimi. Nie wiadomo, czy wszystkie materiały w tych playlistach są tworzone w celach seksualnych, ale na pewno są tak postrzegane przez pewną grupę osób. Spora część z nich ma tytuły w języku rosyjskim. Mr. Anime to jeden z 2, obok Lenska Productions, usuniętych kanałów należących do Treya Erika Sesslera. Oba zostały stworzone w sierpniu 2006 roku. Na kanale Mr. Anime Erik postawał recenzje anime, natomiast na Lenska Productions różnego rodzaju skecze. Z czasem też zaczął rzucać filmiki, w których opowiadał, pokazywał i strzelał z broni palnych, lecz te materiały w dużej części zaginęły. Prowadził oba te kanały, osiągając niezłe wyświetlenia i sporą widownię, aż do lutego 2012 roku, gdy zapostował niesławny filmik pod tytułem Mr. Anime is planning something, czyli Pan Anime coś planuje. Ogłasza w nim, że chce się udać na 2 lub 3 tygodniową przerwę i że pracuje nad czymś wielkim, nie mówiąc czym to coś miało być. My MacBook's from like 4 years ago, so the webcam was not that great, so you'll have to bear with me. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. I might do some blog stuff. I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. I got more subscribers than ever. I have more views than ever, and everything is going really good. So 20 marca 2012 roku Trey zamordował swoją matkę, brata i ojca i następnie chciał udać się do pobliskiej szkoły, jednak został zatrzymany przez policję, która udała się do jego domu wkrótce po tym, jak on z niego wyszedł.
Pytany o motywy, mówił, że przez te zabójstwa chciał osiągnąć sławę. Dodatkowo zamordował swoją rodzinę, bo chciał oszczędzić jej wstydu bycie spokrewnionym z mordercą. Według policji Trey był bardzo zafascynowany różnego rodzaju masowymi zabójstwami, w tym strzelaninami w szkole Columbine i Virginia Tech. Eric obecnie odsiaduje wyrok dożywocia w Terror Unit w hrabstwie Brazoria w Teksasie. Fake Animal Rescue, czyli fałszywe ratowanie zwierząt, to pewien trend dotyczący filmików postowanych m.in. na YouTubie, ale również na Twitterze, Instagramie i innych stronach social media. Materiały te, tak jak nazwa trendu sugeruje, mają pokazywać osoby ratujące zwierzęta. Zazwyczaj są to psy, koty albo też inne powszechnie lubiane stworzenia. Są ratowane z różnych sytuacji, może to być po prostu bycie bezdomnym, ale mogą być też bardziej drastyczne i niebezpieczne. Osoby w tych filmikach zazwyczaj ratują te zwierzęta z ich opałów i następnie pokazują ich powrót do zdrowia. Materiały te są jednak bardzo kłamliwe i często tworzone w bardzo nieetyczny sposób. Najczęściej to sami twórcy umieszczają zwierzęta w tych niebezpiecznych sytuacjach, bądź też nad nimi się znęcają, a ich rzekomy proces leczenia to nagrania zrobione przed skrzywdzeniem ich. Oczywiście nie wszystkie tego typu filmiki właśnie tak powstają. Dotyczy to bardziej takich kanałów, które nie są szerzej znane, a kraje, z których pochodzą twórcy, nie mają aż tak mocnych praw przeciw znęcaniu się nad zwierzętami. Oglądając tego typu materiały, polecam zwrócić uwagę na sam proces leczenia uratowanego zwierzęcia, czy jest on nagłym cięciem do w pełni zdrowego osobnika, czy też krok po kroku pokazaniem powrotu do formy, gdyż może to w miarę dobrze wykazać, z czym mamy do czynienia. Literally just straight up gore on YouTube, czyli dosłownie po prostu gore na YouTube, to bardzo oczywisty temat. Dla niezaznajomionych z pojęciem, gore to rodzaj filmików pokazujących graficzne treści. Mogą to być tortury, śmierć, bądź też ogólna krzywda, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Na YouTubie możemy znaleźć różnego rodzaju przykłady gore, niektóre postowane zgodnie z zasadami serwisu, a niektóre wbrew im. Przykładem takich materiałów będących w zgodzie z zasadami mogą być np. nagrania operacji i zabiegów medycznych, mających być użytych w celach edukacyjnych, przede wszystkim uczenia lekarzy. Podobnie jest, gdy taki filmik podpada pod klauzulę bycia sztuką. Tak jest w przypadku wspomnianych wcześniej filmów Mondo. Najczęściej jednak gore jest postowany jako dziwny rodzaj rozrywki, bądź też jako sposób szokowania i straszenia ludzi. Warto również wspomnieć o kilkukrotnie pojawiającym się trendzie na YouTubie, związanym z funkcją wyszukiwania i gore. Kiedy wyszukamy jakieś bezsensowne frazy, pojedyncze emoji, albo po prostu znaki interpunkcyjne, to mamy szansę dostać masę obskurnych materiałów z tytułami zawierającymi wyszukane przez nas hasła. Czasami to po prostu nonsensowne shitposty albo zwykłe filmiki, ale bardzo często to właśnie gore bądź też treści erotyczne, nazwane w ten sposób, by ominąć moderację serwisu. I to koniec drugiej części tego iceberga. Tak jak wspomniałem w intro, planuję zrobić kolejny filmik z dodatkowymi tematami, do zarówno wyższych, jak i niższych warstw. Powinien on wyjść za mniej niż jeden rok galaktyczny, chociaż niczego nie obiecuję. Potem planuję się zająć icebergiem powiązanym z 4chanem albo creepypastami. Na razie jednak dziękuję za oglądanie i życzę wam wesołych świąt. Mr. Kimura, why did you decide to become a high school teacher? 'Cause I like high school girls, that's why!